Kochani, dzisiejszy odcinek po prostu wyszedł jakby z Waszej potrzeby. Dużo komentarzy było od ludzi, którzy dopiero co zaczęli przygodę, współpracę z naszymi skrzyniami, z naszym kanałem i słuchajcie, w komentarzach często było, słuchajcie, jeszcze się na tym nie znam, nie wiem, dopiero od niedawna oglądam Wasz kanał, potrzebujemy odcinka, który by w taki prosty sposób doradził, zwyczajnie doradził, jaki system, do czego system, co polecacie dla poszczególnych grup zawodowych i tak dalej, więc chcemy dzisiaj, Piotrek, takie krótkie... Tak jakby uporządkować, jeżeli ktoś ogląda nas od niedawna i to ma prawo się po prostu gubić w tych systemach i funkcjonalności, tak? Jasno podkreślamy, nie jest to odcinek dla naszych wiernych fanów, którzy są od nami od początku, bo oni oczywiście uznają ten odcinek za jako oczywistą oczywistość, bo bawią się już z nami na wyższym poziomie, ale są ludzie, którzy zwyczajnie zaczęli w tej chwili pracę z Kubrickiem, a ten Kubrick już jest naprawdę mocno rozwinięty. I co, Piotruś? Może, wiesz co? Bądź klientem, a ja będę szefem sklepu. Pamiętasz, u Laskowika było kiedyś tak, wchodzisz. Pamiętasz? To ja wchodzę. Pamiętasz? Okay? Jest, nie ma. Dobra. Nie ma. Czy są haczyki od zewnątrz? Nie ma. A od wewnątrz? Nie ma. A nie ma. Dzień dobry Państwu. Dobry. Co za cudowny sklep. Widzę, że macie tyle skrzynek, tylko panowie, ja tak nie bardzo wiem, co ja mam kupić w ogóle. Nie wiem, co mi się może przydać. Ale co pan robi? Ja mam firmę remontowo-budowlaną. Jaka specjalizacja? To jest tak, to są takie... Ma pan żonę? Jasne, że tak. Dzieci? Dwójkę. Co dzieci robią? Bawią się moimi narzędziami. Okej. No to musi pan kupić. To jest tak, to są remonty kompleksowo. Głównie mieszkania, domy na przedmieściach, ewentualnie w ogóle domy gdzieś za miastem. I kompleksowo, czyli to jest wykończeniówka, to są instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne. Raczej duże rzeczy, czy raczej dużo drobnych rzeczy? Przede wszystkim to są większe rzeczy. Tu mamy najlepszego z naszych sprzedawców, Bartka. Bartuś, pokaż panu zdecydowanie... Subiekt rzecki. Subiekt rzecki albo rzadki subiekt. Drogi panie, co mogę powiedzieć? Jeśli się pojawia taka sytuacja, że potrzebujecie przewieźć duże narzędzia, nawet jeśli to jest niecodziennie potrzebne, to musimy wyjść od dużego systemu. I tutaj idealny jest System One, który właśnie stoi przede mną. On posiada największy gabaret, największą moc. Na pewno nic go nie zaskoczy z narzędzi, które Ty masz. Zmieścisz zarówno mniejsze narzędzia, łącznie z organizerami, jakieś drobne przedmioty, ale wszystkie elektronarzędzia, jakieś cięższe młoty, fleksy, pomieścisz spokojnie w tych skrzynkach i w wygodny sposób. Ale pamiętaj, kolego, że jest to ciężki system. Aha. On jest ciężki, oczywiście jest najbardziej profesjonalny, przez to też pewnie najdroższy z tych wszystkich, ale nie spotka Cię sytuacja, w której jakiekolwiek narzędzie na przykład nie będzie pasować. Bartek, zapytamy się, a jakie auto ma Pan? Czym Pan jeździ na robotę? Renault Kangoo mam. Renault Kangoo. Dasz radę, dlatego że nawet jeśli taki wysoki słupek jak ten nie wejdzie do środka tego samochodu, to zawsze możesz go przedzielić i to jest możliwe, żeby w takim samochodzie to przewieźć, a najważniejsze jest to, że już kiedy wyjdziesz z tego samochodu i będziesz musiał dojść na miejsce pracy, to jesteś w stanie za jednym razem zabrać w zasadzie wszystkie swoje narzędzia. Czyli w skrzyniach masz ciężkie tematy, duże, tak? Wrzucasz tam sobie ciężkie tematy, te skrzynie są naprawdę pancerne, możesz na nich stawać, one są mają pyło i wodoodporność najwyższą na rynku, więc możesz je zostawić na deszczu, w zapylonym pomieszczeniu, nic się Twoim narzędziom nie stanie, ale są ciężkie. Musisz mieć świadomość tego, że są ciężkie, tak? Okej. Te wszystkie organizery posiadają bardzo zróżnicowane kubełki, także zarówno od drobnych, małych przedmiotów, po długie wkręty, jakieś długie narzędzia jesteś w stanie zmieścić, no i mieć cały warsztat ze sobą. Jeżeli masz czym to przewieźć, to System One jest naprawdę super. Z tego co mówicie, to są ciężki, solidny. To są wytrzymałe skrzynie, ale też widzę tutaj taki symbol IP66, czyli one są też, rozumiem, wodoodporne albo... Najwyższy system, najbardziej odporny system na rynku. Jakbym coś zostawił na zewnątrz, koło garażu, jak mi napada, po roku czasu nic Ci się tam nie wleje. Powtarzamy do znudzenia, że w warunkach budowy, remontu, kiedy wchodzi nawet zwykłe malowanie, szlifowanie, gładzie i tak dalej, te skrzynki się brudzą, tak? No, oczywiście to nie jest A sam pracujesz, czy będziesz miał pracowników kiedyś? Nie no, ja mam dwóch. Masz dwóch. No to słuchaj, zdecydowanie System One. Trudno go zniszczyć, będzie na pewno dobrą inwestycją, która szybko się zwróci w porównaniu do takich klasycznych, często słabych skrzynek. Dobra, kochani, teraz tak, bawimy się oczywiście z Piotrem i Bartkiem i ze mną właśnie w taką scenę, którą sobie możemy łatwo wyobrazić w sklepie, czyli przychodzi gość, który nie wie, co ma wybrać, sprzedawca go dopytuje i jakby z tego, co Piotr jakby tutaj
zasymulował, wynika, że system One będzie dla niego najlepszy, ponieważ trudno go uszkodzić, jest duży i ma czym go przebić, tak? I jego wielkość nie jest problemem. Przechodzi transformację nasz Piotr. Dzień dobry, mieli Państwo. A dzień dobry. Wspaniały, profesjonalny sklep. Widzę, że tutaj macie takie skrzynki dla zawodowców. Natomiast ja mam takie pytanie. Ja jestem takim zwykłym majsterkowiczem. Ja uwielbiam dłubać. Mam dom na wsi, mam garaż. Potrzebuję skrzynki, które mi uporządkują moje narzędzia, tak żebym wiedział, gdzie konkretnie co mam, żebym mógł je sobie tam w tym garażu przesuwać, bo na razie to ja mam tyle tam, taki mam tam bajzel, że ja autem nie mogę wjechać. Przy czym zaznaczam, ja nie jestem żadnym fachowcem. Natomiast lubię sobie coś tam podłubać w drewnie, lubię sobie stoły robić, trochę sobie tam stolarką. Ile pan ma pieniędzy do wydania? Ile mam pieniędzy do wydania? No nie wiem. No Ile by pan chciał przyznać? Jaki budżet? Żeby uporządkować ten pana garaż? No nie więcej niż 1000 zł, ale to już jest w ogóle maks. Nie, no za 1000, proszę pana, to pan pół sklepu może u nas kupić. Ale z tego, co pan mówi, mamy dla pana doskonały, właśnie przeznaczony do tego typu prac system tu. Według mnie, Bartek, system tu co? Myślę, że jak znalazł diagnoza dwójka. Dwójka. Przede wszystkim, proszę pana, mamy system, który jest niedrogi. Myślę, że za 500 zł, czyli za połowę pana budżetu, rozwiąże pan kompleksowo swój problem, ponieważ ten system ma, Bartek, bardzo dużo koszy, nie? Takie fajne, tanie kosze są. Generalnie istota jest taka, bazą tego systemu jest oczywiście kart, co zapewnia nawet w garażu mobilność. Jeśli potrzebujesz przemieścić jakieś narzędzia w tym garażu, bo coś potrzebujesz dodatkowego miejsca, jeśli potrzebujesz na tym swoim domu, na przedmieściach i wsi gdzieś dojechać, żeby coś zrobić, nie wiem, będzie to altana, ogrodzenie lub cokolwiek innego, masz z tą zapewnioną mobilność. To jest zasadnicza przewaga dwójki, na przykład nad kimś, kto ma tylko stacjonarny regał, tak? Okay. Znowu musi zbierać te narzędzia, porządkować, tu ze swoim warsztatem dojeżdża. Jeżeli na przykład będzie pan chciał, nie wiem, przechowywać w tym kosmetyki samochodowe, tak? Bo na przykład zakładam, że pan Tak, nie dba o tak, samochód, tak. I potrzebuje pan wyjechać sobie na parking, czy tam jakiś dojazd, tak? I umyć i napastować, no to te wszystkie kosmetyki idealnie się do takiego... Potrzebuję tam któregoś zmieścić tak, wiertarkę, wyżynarkę, i wkrętarkę i ewentualnie taką pilarkę, taką zwykłą, wszystko taką pan ręczną. zmieści. Generalnie mamy do dyspozycji różnej wielkości boksy. Największy z nich jest oczywiście kart, czyli większe elektronarzędzia, większe narzędzia jakieś tutaj ręczne, spokojnie się zmieszczą. Mamy skrzynkę, która również pomieści różnego rodzaju, dzięki przegrodom w uporządkowany sposób, różnego rodzaju narzędzia. I jak również mniejsze moduły, które mogą występować czy to z przegrodami, czy z kubełkami. Więc wszystkie drobniejsze akcesoria możesz mieć pod ręką i w sytuacji, w której potrzeba wykonać jakąś taką typową robotę, bez problemu możemy to zrobić. Jeszcze fajna sprawa, jeżeli ma pan, powiedzmy, kostkę, jakieś płaskie tereny, może pan mieć platformę. Ta platforma się kręci we wszystkich kierunkach i te same elementy, które pan przewozi na karcie. I wtedy mam na przykład wzdłuż ściany i sobie przesuwam wewnątrz tego pomieszczenia, albo na tak? przykład na podwórku. Można naprawdę bardzo wysokie budować kombinacje z tej dwójki. Tych koszy może być bardzo wiele i najważniejsze, że ten kosz jest naprawdę w tak konkurencyjnej cenie w stosunku do zwykłych pojemników, które na pewno nie wytrzymają trudów, że tutaj kwota, której... Za 1000 zł może pan sobie kupić dwa takie bardzo bogate słupki, czyli na przykład w jednym słupku może pan mieć rzeczy do majsterkowania, a w drugim na przykład ogrodowo. O właśnie o to się miałem zapytać, bo to chyba nie przeszkadza, jakieś złączki, końcówki zwykłe hobbystyczne rzeczy do rzeczy. ogrodu oraz na przykład w jednym z koszy, on ma bardzo fajne kosze, na przykład taki kosz, może pan mieć wszystkie kosmetyki, te wszystkie gąbki, którymi pan tam poleruje i tak dalej. Opisać to i sobie postawić. Idealny temat właśnie do takiego garażowego tematu. Garażowego, hobbystycznego, dla majsterkowiczów. Jest to rozwiązanie o idealnym stosunku funkcji do kosztów. Pamiętajcie jednak, że jest to system, który nie jest wodoszczelny, czyli nie przechowujemy go na zewnątrz, musimy go schować. No o tym mówię, ja to w garażu będę trzymał. Jest to system, który jest na pewno niedrogi, czyli bardzo dużo rzeczy za stosunkowo niewielkie pieniądze możecie kupić i sobie tam poorganizować te wszystkie takie właśnie hobbystyczne tematy. No i co, idealny system tu do tego, co pan Piotr tutaj nam przedstawił jako swój problem i potrzebę. Bardzo panom dziękuję. Nie ma sprawy, proszę pana. Jestem nie bardzo ma zadowolony. sprawy. System tu, tak jak żeśmy powiedzieli, najmniej profesjonalny system w całym naszym Kubrykolandzie, ale bardzo porządny. Dużo ciekawych rzeczy, pojemnych koszy za naprawdę niewielkie pieniądze można kupić.
Dobra. Ja co prawda boję się teraz, czy nasz Piotr nie dostanie ataku schizofrenii, bo to już jest trzecia postać, Ale on już ma. A, charakter to schizofrenii. dobrze. To. Ja jestem zwykłym, normalnym elektrykiem, robię ja i mam takiego pomegiera. No i potrzebuję jakoś tak uporządkować. Mam dużo takich drobnych rzeczy, jakieś widzicie końcóweczki, takie rzeczy do tego, do przycinania, do zaginania. Wiecie, co to jest elektryka, prawda? Jest szereg małych takich elementów, które potrzebuję jakoś tak... Światełka na choince. No dobrze. Puszki, złączki, przełączki, trochę narzędzi większych, ale to nie są jakieś Wiatraki duże. do prądu, To nie takie są rzeczy. duże rzeczy, nie? Dobrze, ale tego jest masa. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, w jakim środowisku Pan pracuje? Czy Pan instaluje te instalacje? LGBT Po czy domach, jakie RTV, środowisko to jest? RTV AGD to znaczy po domach. Czyli to są głównie prace wewnątrz pomieszczeń. Czyli rozumiem, że często wąskie przesmyki, mało miejsca. Bartek, ewidentnie pro. Dobrze. Ewidentnie pro, nie ma co gadać, słuchaj, właściwie nic nam już innego nie zostało, tylko pro, więc nic innego panu nie Tam to sprzedamy. żeście sprzedali Tam już, to tak? żeśmy sprzedali. Był taki Więc- przed panem. I poszło. Skubany. Bartek, po kolei tak szybciutko Odpowiedź. Czyli zaczynając od rzeczy, która może być najistotniejsza dla elektryków, to jest system świetnych organizerów. Zarówno z kubełkami, i tu bardzo istotna informacja, są kubełki małe pod te wszystkie pstryczki, elektryczki, ale wszystkie wiertła służące też pewnie do montażu instalacji i tak dalej, dłuższe tematy, spokojnie zmieścicie. Mało tego, jeśli nie, będzie Pan potrzebował wersji nie z kubełkami, a z piankami, również Pan umieści często drogie, precyzyjne, jakieś elektromierze, woltomierze i tak dalej. Więc te organizery są na pewno najlepsze na rynku i rozwiązują temat tutaj kompleksowo. Dobra, ale mam z większych rzeczy, mam coś takiego jak wkrętarki i mam wiertarki, prawda? Również tutaj nie mógł Pan lepiej trafić, dlatego że oferujemy takim klientom dwa pojemniki na elektronarzędzia. Jeden bardzo uniwersalny, tani pod większość akumulatorowych sprzętów, a wszystkie droższe, nieco większe opcje zmieścimy w nowości, która w tym momencie wchodzi na rynek, czyli w Technician Case. Nawet jego nazwa koresponduje z Pańską profesją. A z kolei wszystkie większe narzędzia, jeśli przyjdzie Panu cokolwiek podkuć, ewentualnie, nie wiem, naciąć jakimś większym flexem, od tego mamy skrzynkę Toolbox i karta. I warto wspomnieć, że jeszcze hitem, który powinien być też tutaj bardzo tanią, a potrzebną opcją, jest organizerek multi. Te organizerki z racji na cenę naprawdę, która jest pewnie niewielkim procentem tego, co się znajduje w środku, mieszczą się doskonale do skrzynki Toolbox. Przez to wszystkie narzędzia, wszystkie jak gdyby grupy narzędzi, które Pan może potrzebować, może Pan mieć również ze sobą, tak? Czyli słuchajcie, pan Piotr? Pan Piotr. Panie Piotr, jeżeli pan jest elektrykiem, to panu po prostu ten system jest idealny. Ma pan 3 organizery, wysoki, niski i niski, krótszy. Albo oraz coś takiego. Organizer multi, a przede wszystkim skrzynkę, która się łączy, i to jest wszystko poukładane. Że jak takiej szafie elektrycznej, nie są też takie... I jeszcze bardzo ważna rzecz, dlatego że pewnie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, są dość kosztowne, ale też wrażliwe na wilgoć i tak dalej. Ten system, wszystkie te moduły posiadają uszczelkę, posiada certyfikat IP54, czyli sytuacja jakiegoś deszczu, zachlapania i tak dalej w żaden sposób nie będzie straszna dla akcesoriów i narzędzi. Okej, ale wie Pan, są takie sytuacje, gdzie ja muszę coś podkuć, prawda? To też się kurzy, to rozumiem, że to też Oczywiście. mnie Tak jest. zadowoli. Ale tak? najważniejsze jest to, że to jest system wąski, dla elektryka super, a Bardzo ponieważ mobilny. elektryk bardzo często pracuje właśnie w jakichś przejściach, pod schodami, tam są zazwyczaj różnego rodzaju szafy montowane, żeby one były w takich mało uczęszczanych miejscach, czyli nie ma tam dużo przestrzeni i taki system się idealnie Co istotne, nadaje. Dużo drobnych pudełek, w które może Pan pochować te wszystkie małe, ale bardzo różnorodne elementy elektryczne. Co równie istotne, nie potrzeba dużego samochodu, żeby to przewieźć, a również z racji na modułowość tego wszystkiego można sobie wyobrazić doskonale sytuację, że bierzemy ze sobą tylko część tego Jakim zestawu. samochodem Pan jeździ? Wie Pan co, to jest Passat Kombi. No to jest idealne rozwiązanie. Idealne. Jak mówię, w bardzo łatwy sposób można sobie zabrać tylko część tych elementów, jeśli całość jest potrzebna. Aha. I jeszcze ważna rzecz, Panie Piotrze, jeżeli by jednak przydał się Panu większy system, bo ma Pan na przykład grupę elektronarzędzi, które są Panu potrzebne, jak sobie na przykład domniemuję, do wykucia pod szafę, do wykucia brust elektrycznych, przewiercenia się gdzieś, ciężkie narzędzie może Pan mieć w systemie One, który też jest kompatybilny z systemem
Pro. Tak? Posiadamy konektory, posiadamy adaptery, także w żaden sposób rozpoczęcie przygody z Kubrickiem od systemu Pro nie ograniczy Pana angielskiego rozwoju. I informacyjnie ten system w naszej firmie rozwija się najszybciej. Już są w planach 3 nowe wyroby, które będą niedługo, także jeżeli Pan kupi ten system, będzie Pan mógł niedługo dokupywać nowe, jeszcze bardziej... To się dobrze składa, bo wiecie co, bo panowie, bo ja generalnie w przyszłości chciałbym też powiększyć zakres swojej działalności o prace takie instalacyjne, związane z hydrauliką. To mi się jakoś tam łączy z tymi systemami, czyli będę mógł sobie na bazie tej większej skrzynki potem rozbudować i zamieniać. Albo biorę to, albo tą większą skrzynkę. Czyli Tak? A jeżeli będzie Pan miał pracowników, może Pan nawet między pracownikami, tak? Czyli nie ma potrzeby tego, żeby cokolwiek wyrzucić, odstawić do lamusa lub przekładać, tak? Dobra, kochani, tyle dla naszych wszystkich dziękujemy. Dziękujemy. Dla wszystkich naszych kubrikomaniaków, którzy zaczęli właśnie przygodę z Kubrickiem albo chcą ją zacząć, nie wiedzą jeszcze co kupić i tak dalej, wahają się między innymi systemami. Informujemy Was, że mamy 3 podstawowe systemy. System One ciężki, system Pro pomysłowy, wąski, lekki, Sprytny, kompaktowy, ale również motywacyjny. łączący się z One'em i oddzielny jakby system taki amatorski, domowy, system Tu, który jest w bardzo atrakcyjnej cenie i bardzo taki, no idealnie nadający się do... Niczego więcej nie trzeba, jeśli to nie jest profesjonalna Informacja jest taka robota. dla naszych początkujących, że jeżeli macie 500 zł, jeżeli macie budżet 500 zł na skrzynki narzędziowe, to naprawdę w Kubricku Zamkniecie się w tej zupełnie ciekawy taki set, naprawdę rozbudowany możecie kupić. Potem oglądajcie nasze studio i w studio będziecie cały czas podpatrywać, co nowego wyszło i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkie Ale- triki związane z tym, co możemy zrobić. Ale wiecie co? Jeżeli oglądają nas wasze żony, to właśnie taka przygoda z Kubrickiem jest super, nie? Bo na przykład, słuchajcie, mąż kupuje coś, żona ogląda, co kupił, ogląda Kubrick Studio i mówi pach, urodzinki, pach, Mikołaj, pach, no nie? To jest... Nie ma tego takiego problemu, który normalny chłop ma, że jak się go żona pyta, co ci kupić na urodziny, to on, ale ja mam wszystko. Albo słuchajcie, no po prostu facet jest cały czas zarobiony i nie ma czasu napisać listu do Mikołaja, no. Nie? Musimy, słuchajcie, wziąć mocno pod uwagę kobiety, żony naszych klientów, ponieważ one często chcą Wam sprawić radość. W każdym razie nie będzie już kolejnej awantury o bałagan w garażu, tak? Z Pomagam Kubrickiem. w garażu. Dobra. W jednym z kolejnych naszych odcinków, już Wam teraz to mówimy, żeby Was zajawić na pomysł, będzie poruszony temat oto taki, że pojawiały się komentarze, a szczególnie jeden gość cały czas tłucze nam w komentarzach, słuchajcie, zróbcie taki wózek w Kubricku, który ma takie 3 koła. To jest taki wózek, który tymi kołami najeżdża na schody i to jest profesjonalny wózek do jazdy po schodach. Te koła tam tak i to jedzie dużo lepiej niż takie bo tam to jest a nie O jedno i więcej. O jedno albo właściwie o 2 Aha. A co 3 to nie jedno I słuchajcie, ja troszeczkę lekceważyłem ten komentarz, bo sobie myślę, no kurczę, każdy by chciał mieć 3 koła, może drugi by chciał mieć 2, może trzeci by chciał mieć jedno, ale 3 razy większe, tak? Ale wiecie, co się stało? Ostatnio u mnie w domu, a mam taki dom, bardzo nietypowe schody, takie zakręcone, trudne w ogóle do schodzenia, w ogóle do wnoszenia po tych schodach jest masakra. I przyjechał gość, słuchajcie, z sofą. I ta sofa, słuchajcie, ma 2,5 metra. Ona była z 2 części zbudowana, ale jedna część ważyła 200 kg. Jedna, ta zasadnicza. 2,5 metra, 200 kg w tekturowym wielkim opakowaniu. No nie chuchu, jak to zabrać, nie? Ja mam troszeczkę kręgosłup taki, że nie mogłem mu pomóc, a przyjechał sam, bo kolega jego gdzieś musi. I słuchajcie, ten facet przyjeżdża i puścił sobie windę na schody, wnosi i słuchajcie, patrz na te schody. Ja mówię, wie pan co, ale to są schody naprawdę, jak żonie pan zarysuje, to masakra, no nie? I gość tak sobie wziął ten wózek, tak przymierzył. Ja mówię, niech pan dzwoni po kolegę, bo naprawdę no, nie da pan rady z tą paką, nie? 2,5 metra. A gość, słuchajcie, wziął tym wózkiem takim, podjechał, zapakował tą pakę 2,5 metra, 200 kg i słuchajcie, pyk po tych schodach. Ja, słuchajcie, takie oczy zrobiłem, po prostu wjechał wózkiem, na takich bardzo dużych kołach, takim No kurierskim, transportowym. wózkiem. Słuchajcie, jak ja to zobaczyłem, to wtedy przypomniał mi się komentarz tego gościa, którego
Wam wcześniej, o którym Wam wcześniej wspominałem, tak? I słuchajcie, do Bartka zadzwoniłem, mówię: Bartek, lecisz z koksem, wszystkie te wózki kurierskie, 3-kołowe, duże koła, tanie, składane i tak dalej, więc nagramy Wam odcinek o tych wózkach kurierskich, ale żeby to było po kubrikowemu, to do tych wózków postaramy się przyczepić nasze skrzynki. Skrzynki One, skrzynki Pro na pewno. Więc możecie go naprawdę z łatwością kupić i korzystać. Ale żeby wiadomo było, co kupić, pooglądajcie nasze studio, do czego panowie serdecznie zapraszamy, tak? I zachęcamy. Słuchajcie, co środa, co piątek nagrywamy filmy o różnych systemach. Jeżeli Wam się któryś z tych systemów dzisiaj wyda właściwy, no to nic, tylko obejrzeć parę odcinków i zdecydować się, czy warto go kupić. To co, panowie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam.